Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mała ciekawostka. Jaki błąd popełniłem z kurami wczoraj. A mianowicie naoglądałem się na YouTubie filmów od różnych tam youtuberów, którzy hodują sobie kurki, mają ich dość sporo. No i jeden youtuber wrzucił filmy, jak sobie radzić przy dużych mrozach z kurkami. No, jego metoda to było montowanie ogrzewania w kurniku. Trochę mnie to zdziwiło, ale pomyślałem, ma to sens. U mnie są zapowiadane teraz mrozy rzędu minus 14 stopni w nocy, minus 8 w dzień. No i stwierdziłem, że coś też muszę zrobić. Nie pomyślałem za dużo i zacząłem działać. A mianowicie trochę uszczelniłem mój kurnik. Przerobiłem wejście do kurnika. Tutaj możecie zobaczyć, jest taki patencik, taki sznureczek. Nie muszę wchodzić do całej zagrody, wystarczy sobie pociągnę. Niżej zahaczę sznureczek i kurniczek mam zamknięty. A jak chcę go otwierać, otwieram i zaraz Wam pokażę, jak to działa w środku. Wszystko chodzi o to, żeby kurnik na noc był zamknięty i nie było jakichś tam przewiewów, przeciągów. Tutaj otwieramy kurniczek, kurka w środku. Koko. Jest Wam zimno? Macie jedzonko, to nie marudźcie. Tutaj jest taki patencik, widzicie, klapa. Klapa się otwiera i zamyka w ten sposób, że się dźwiga do góry. Dźwiga się za pomocą linki. Linka jest na kółeczku i linka sobie leci tam właśnie, gdzie Wam pokazywałem wcześniej. No i na jaki pomysł szalony ja wpadłem, a mianowicie będę grzać mój kurnik. Przygotowałem nawet piec, czyli grzejnik elektryczny. Taką dmuchawkę mam, wykorzystuję ją do podgrzewania sadzonek pomidorów i ogórków, jak są zimne, mroźne dni. No niestety tutaj to był błąd totalny. Wczoraj wpadłem na taki pomysł, nie myśląc, właśnie już to wyciągam, nie będzie grzania kur. O co chodzi? Moi drodzy, osoby, które zaproponowały, żeby ogrzewać kurki, robią dość duży błąd według mnie, bo nie dawało mi to spokoju i musiałem sięgnąć głębszych informacji w internecie. Zasięgłem sobie informacji, zamknę tylko bramkę, bo mi uciekną. O. Okazuje się, że kura nie wymaga jakiegoś ogrzewania wielkiego. Wytrzymuje spokojnie do minus 15 stopni. Skrzypią drzwi. Ale co jest ważne? Ważne jest, żeby nie było przeciągu. Przeciągu w kurniku nie może być. Kura ma swoją wilgoć i niestety przeciąg im bardziej szkodzi niż mróz. A dlaczego nie ogrzewam? Proszę Państwa, no to jest błąd. Okazało się, że musiałem sięgnąć do naukowego takiego czasopisma, gdzie jest opublikowane więcej na ten temat, mianowicie jak ogrzewać kurniki. Okazuje się, że kurniki ogrzewamy tylko i wyłącznie te takie ściółkowe, zamknięte, gdzie kura nie wychodzi na zewnątrz i nie jest przygotowana na takie zewnętrzne warunki atmosferyczne. No i to jest błąd. Kura sobie radzi, a teraz sobie wyobraźcie, proszę Państwa, sytuację, że mamy te minus 15. Ja załączam tą moją farelkę. Ona ma bardzo słaby termostat. Zaczyna dmuchać, czyli robi przewiew. Dmucha na te kurki ciepłym powietrzem. Powietrze się szybko nagrzewa, bo pomieszczenie jest to malutki kurnik. No i następnie te kury dostają dużo ciepła. Grzejnik, termostat wyłącza grzejnik, a następnie wychładza się dość szybko ten kurnik i powoduje to takie dość duże skoki temperatur.
co by doprowadziło do tego, że te kury by się pochorowały. W łapkę jej zimno, aż i lata łapka. I cię kurko grzać do środka. Masz tam ciepłą ściółkę. Proszę Państwa, dowodem na to jest jeden youtuber, który ogrzewa kurniki. Rok temu wrzucił filmy, jak zamontował ogrzewanie, podnosił im temperaturę i wszystko fajnie. Argumentem było to, że kury przestały nieść, a jak zaczął grzać, to znowu niosły. Nie wiem, ja tego problemu nie mam, bo ja mam aktualnie 7 kurek i te kurki niosą. Mam średnio 5 jajek na dzień, pomimo niskich temperatur. Są to młode kury tegoroczne, więc może dlatego. No i proszę Państwa, prześledziłem ten jego kanał. W zasadzie nie minął miesiąc. Mija miesiąc i ten youtuber wrzuca kolejny filmik i mówi, że ma problem. Kury mu kichają, kury się dziwnie zachowują. No i się tylko potwierdziło, że ogrzewanie kurnika to jest bardzo duży błąd. Kurki sobie poradzą i nie ma z tym problemu. Ko. Moje kurki są zdrowe, dobrze odżywione, chętne na spacery, chodzą za mną, przy mnie, nie boją się i nie ma z tym problemu. W zasadzie jedyny patent, który ja bym polecił, to jest, możecie to zauważyć, że mają pojemnik z wodą na dworze i ta woda nie jest zamarznięta. O, dokładnie tu. Pomimo niskich temperatur woda nie jest zamarznięta. Jak ten patent działa? Pod spodem pali się znicz. Pali się znicz. Taki wkład zniczowy starcza mi na około 4 dni. On jest po prostu zamontowany w dołku. Tutaj są rowki w ziemi, żeby powietrze wchodziło do środka. Pamiętajcie, żeby warunek był spełniony ognia, musi być tlen. Następnie ciepełko idzie do góry i woda nawet przy minusowych temperaturach jest. Jak kurki zamykam wieczorem, gaszę ten znicz. Na następny dzień po otwarciu znicz odpalam i mają cały czas dostęp do świeżej, w miarę ciepłej wody. To jest najważniejsze. Kura, która nie ma dostępu do wody, szuka tej wody. W ostateczności nawet taki śnieg jest w stanie dziobać, a to jest zimne i niedobre dla nich. Naprawdę niedobre i niefajne. Jak tam dziś z jajeczkami jeszcze sprawdzimy. Proszę, 4 jajeczka i 2 jajeczka, czyli dzisiaj 6 jajek, wczoraj było 5. No i to tak średnio. Czasami są 4, czasami są więcej, czasami mniej. Żniwa. To zabieramy, nie robimy błędów. Czasami YouTube źle doradza. Nie robimy czegoś takiego. Kurka, napij się. Chcesz pić? Chyba jej się nie chce pić. Także proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Krótki odcinek. Dziękuję bardzo za wszystkie suby, za lajki, komentarze. Następne filmy się pojawią. Czekam tylko, aż trochę pogoda się poprawi. Naprawdę jest dość zimno. A jak jest zimno, to za długo nie idzie porobić. Ale myślę, że w najbliższym czasie pojawi się trzeci, ostatni odcinek serii budowy wiaty na drewno. Następnie mam w planach, tak jak ktoś zasugerował w komentarzu, opowiedzieć coś więcej o tym moim traktorku. A myślę, że jest warto, bo ma ciekawe rozwiązania techniczne. I będziemy myśleć, co dalej. Na pewno pojawi się filmik, jak zrobić płot
starodawny płot, taki jak teraz możecie w skansenach zobaczyć, czyli z beleczek przeciętych na pół. Takie sztachetki właśnie tutaj z wujem szykujemy. Będziemy robić taki płot, mi się taki płot bardzo podoba. Będzie mnie kosztować grosze, bo wykonuję go z drewna, które pozyskałem w lesie. Odcinki z pozyskiwania drewna w lesie również się pojawią. Także wszystko na spokojnie, powoli. Mam trochę wolne łącze internetowe, tak średnio jeden film, taki dłuższy mi się wgrywa 2-3 dni. Następnie YouTube go jakoś sobie przetwarza, też to trwa. No i finalnie 3-4 dni film pojawia się dopiero na kanale. Albo takie krótkie jak dzisiaj, to jest to kwestia jednego dnia. Zobaczymy, może poprawimy te łącze. Nie spodziewałem się, że będę tyle filmów dodawać. Film z odśnieżania mnie w ogóle zaskoczył, bo nie spodziewałem się tylu wyświetleń. Aktualnie jak to nagrywamy jest ponad 2000 wyświetleń, a minęło ponad dobę. Przybyło prawie 20 subskrybentów. Super, ja się cieszę. To znaczy, że mają sens te moje filmiki. Nie popełniajcie błędów, nie róbcie błędów tak jak ja. Jak róbcie, to szybko je naprawiajcie. I zapraszam do dalszego subskrybowania, polubienia mojego kanału. Będzie więcej takich ciekawostek. Do zobaczenia i do zaś. Cześć.